This marked the beginning of World War II. Germany invaded Poland in 1939. Cities were pounded to the ground. Much of Polish infrastructure was torn to pieces. It left large parts of Poland devastated. As many as 6 million people lost their lives. "83 years later, Poland is demanding reparations from Germany for the damage it caused. 1.3 trillion euros to be exact. That's almost 3 times the annual budget of the German federal government. Polish politicians say Germany never paid up for the crimes it committed. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem. Warsaw sent Berlin a diplomatic note to make their demands official. This has put a strain on the relationship between the two EU neighbors. Poland says it's determined to get the money, but for the German government, the case is closed. Zugleich ist die Frage nach Reparationen aus Sicht der Bundesregierung, das weißt du, abgeschlossen. So who is in the right? Let's go back in time. Potsdam, 1945. Nazi Germany is defeated. The Allied powers meet at the Potsdam Conference. Here, they decide what kind of reparations Germany should pay. Die Konferenz hat die Reparation vor allem zwischen den 4 Siegermächten Großbritannien, Frankreich, USA und Sowjetunion beschlossen. Also es wurde beschlossen, dass Deutschland Reparationen leisten muss und dass es sozusagen jede Siegermacht selber einziehen konnte. Much of German industrial infrastructure was dismantled and taken to Allied countries as reparations. As Poland was part of the communist bloc, the Soviet Union was responsible for making sure Poland received its share from Germany. To były lokomotywy, statki, maszyny, urządzenia, ale też na przykład w roku 1949 Polska otrzymała 7 milionów egzemplarzy dzieł Marksa, Lenina, Stalina. Policzono to jako 10% odszkodowań za rok 1949. But in the 1950s, reparations stopped as a result of the Cold War. The Western Allies sought to establish an economically strong West Germany. The Soviet Union equally didn't want to bleed East Germany dry. It wanted to prop up the local government to maintain its sphere of influence. Poland, under the government of Bolesław Bierut, followed the Soviet lead and signed a waiver on reparations. Oczywiście rząd Bolesława Bieruta nie miał tutaj nic do powiedzenia. Decyzję taką podjął Związek Sowiecki. This is the crux of the dispute. The Polish government today says Poland wasn't free to make the decision. That's why it can't be binding. But under international law, it is. To była uchwała rządu, prawda? I ten rząd był rządem uznawanym. Znaczy to był rząd komunistyczny, no to możemy nad tym ubolewać, ale trudno teraz mówić, że z rządem komunistycznym czegoś nie uznajemy. To byśmy musieli według życzenia unieważniać różne umowy. Successive Polish governments also upheld the 1953 decision. So for years, the case was closed, both for Germany and Poland. A window of opportunity might have arisen in 1990. Allied powers came together to discuss the conditions for German reunification as part of the 2+4 treaty. Reparations could have been addressed here, but the question never came up. Żadno z 4 mocarstw, ani żadne z pozostałych państw nie podniosło kwestii reparacji, dlatego że gdyby podniosło, to było możliwe. To trzeba byłoby rozpocząć rokowania z Niemcami. No to proszę pana, niech pan teraz sobie odpowie, ile lat by trwało
te rokowania i jak wycenić teraz. And Poland had another priority at the time. It wanted to secure United Germany's confirmation of the post-war border. Also diese offizielle Anerkennung von dem Nachbarn im Westen, mit dem man extrem schlechte Erfahrungen gemacht hatte, der einen überfallen hatte, dass der jetzt offiziell anerkennt, dass diese Grenze gilt, das war sehr, sehr wichtig. Und das war sicher einer der Gründe, warum Reparationsforderungen dann da nicht zur Sprache gekommen sind. So for decades, Polish governments didn't put reparations on their agenda. In fact, when Parliament addressed the issue in 2004, the government shut it down. Że Polska tej sprawy nie podnosiła tej reparacji w momencie jednoczenia Niemiec, a w 2004 roku potwierdziła, że sprawa reparacji jest zamknięta. Więc są dowody na to, że demokratyczne rządy polskie uznawały to, że sprawa jest zamknięta. Until 2015, that's when the nationalist Law and Justice Party came to power. Under this government, calls for reparations have become louder and louder, culminating in the present official demands. But why now? Critics say it's about domestic politics. Rząd jest na rok przed wyborami i musi znaleźć jakiś obiekt zorganizowania emocji społecznych, prawda? Więc padło na Niemców, prawda? I ci Niemcy nie dość, że nam nie zapłacili za reparacji, to jeszcze nam szkodzą w Unii Europejskiej. I to jest główny cel. Tu nie chodzi o żadne reparacje temu rządowi, rozumie pan? Tu chodzi tylko o stworzenie atmosfery do wygrania wyborów. But surveys show some 57% of Poles think the claim is justified. Dla obywatela Polski jest to sprawa bardzo zasmucająca, bo to jest też historia niemieckiej takiej bezwzględności w tej sprawie i braku wyczucia tej polskiej krzywdy. Many experts agree Poland doesn't have a legal case. Nie tylko Polska, inne państwa też nie mają drogi prawnej do reparacji. Można tylko w drodze kooperatywnej współpracy z Niemcami ewentualnie uzyskiwać jakieś takie gesty, które by świadczyły o tej odpowiedzialności moralno-historycznej, bo prawna jest zamknięta. The German government says it stands by its historical responsibility. But at this point, Germany and Poland cannot agree on what that means.